Witam! W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka poznamy tajemną sztukę rozmawiania. Zapraszam. Cześć! Cześć Wam! To właśnie nam reżyser tego programu powierzył funkcję narratorów. A teraz przedstawimy Wam resztę naszej rodziny. To mama. A to tata, a to nasi cioteczni bracia. O, Jacek! Cześć, Jacuś! Pierdaj. Maciek! Cześć, Maciek! No i to by było na tyle. Co i na przodzie? Co powiedziałeś? To nie ja. No to kto? Zdaje się, że ktoś tu o mnie zapomniał. Witam was. Jestem dobrym duchem tego domu. Kim kur... Nie ma czegoś takiego jak dobry duch domu. Po co nam właściwie rodzice? A ty kim jesteś? Jak to kim? Jestem dobrym duchem tego domu. Spierd... bo zadzwonię po policję. Widzę, kolego, że nie udało ci się jeszcze opanować trudnej sztuki rozmawiania. Co? W teorii wygląda to po prostu super. A w praktyce? Chodźcie ze mną na strych. Zasada numer 1. Nie insynuuj. Ale ja nic nie powiedziałem. Czasem twoje gesty, miny, spojrzenia potrafią powiedzieć znacznie więcej niż słowa. Dziękuję duchu za tę cenną uwagę. Mam coś dla ciebie w zamian. Na śniadanie jak co dzień, niedogotowana wanna. Jezu, co się dzieje w tej toalecie? Oni nie wiedzą, że nie wolno pić tyle kawy, bo można mieć rozwolnienie? Niedogotowana wanna poranna. Przecież wiesz, że nie znoszę kaszy mannej bez kakao. Mogłaś wczoraj zauważyć i kupić. A ty nie mogłaś? Nie, pójdę do szkoły bez twojego śniadania. Marta! Marta! Ty masz poważne defekty w postawie wobec rodziców. Chyba nie wybierasz się w tych butach do szkoły. A niby gdzie mam iść o tej porze? A to pyskaty cwaniaczek. Lubię go. Są potwornie ubłocone i trzeba je najpierw wyczyścić. Przecież i tak się zabłocą. Przecież i tak się zaraz zabłocą. Słucham? Mówimy, że i tak się zabłocą. Oj, padre, już nie ten słuch. I nie zapomnij o czapce, bo dziś bardzo wieje. Nikt z moich kolegów nie nosi już czapki. Założę się, że mama nie będzie zainteresowana tym, co robią koledzy. A mnie zupełnie nie interesują twoi koledzy. A jak wróci do domu i powie, że dostał 1 z klasówki, mama spyta, co dostali koledzy. I weź tu, człowieku, bądź mądry. Takie jest prawo rodziców, aby... Nie, no nie będziesz mi się wcinał w każde zdanie, no. Ciekawe, co zrobisz. Już ja wiem co. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja rozmawiam z panem... Tak. I pan zajmuje się również egzorcyzmami, a tutaj dobrze znalazłem informację. Dobrze. Wie pan co, bo mam taką... Właściwie nie wiem jak o tym powiedzieć, bo to dla mnie zupełnie nowa sytuacja jest i trochę się tak wstydzę, żeby mnie pan po prostu nie wyśmiał, bo nikt mi nie wierzy. I mam taki problem, że w moim domu pojawił się ostatnio taki duch, jak mi się wydaje. Znaczy to jest przyjazny duch, no wie pan, jakoś tam doradza, co powinienem mówić, robić, jakieś tam wskazówki mi daje, ale to już zaczyna mnie troszkę denerwować, tak szukam kogoś, kto by mi powiedział, jak się mogę pozbyć tego ducha, bo szczerze mówiąc ja zupełnie się na tym nie znam i nie wiem, co powinienem robić. No mało ludzi się w ogóle zna i nie wie, co powinno się robić. Proszę pana, pierw trzeba zobaczyć, jak się on do pana podłączy, Czyli żeby usunięcie się nie takiego- mogło podpiąć znowu. Czyli usunięcie to kosztowałoby 1000 zł, a tak? Tak, 1000 zł, a wcześniej 100 zł, jeżeli... Muszę sprawdzić, czy to w ogóle jest egzorcyzm. Aha, a proszę mi powiedzieć, tak do 50 zł to nie dałoby się tak, żeby on chociaż nic nie mówił, tylko siedział cicho, bo to jest najbardziej przeszkadzające. Jest pan radosny, proszę pana. Chyba na razie będziemy musieli zostać z naszym duchem. Rodzice wciąż odgrywają ogromną rolę. Ale już nie taką. Teraz ta rola sprowadza się do jednego. Tato, daj na dżinsy, bo inaczej... Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Często traktują nas jak dzieci. Kolego, potrafisz wypić browara za jednym zamachem? No to jesteś dzieckiem, nie pyskuj. A co wiecie o kłopotach i problemach waszych rodziców? A jakie rodzice mogą mieć problemy? Mogą się cały dzień opierniczać, nie muszą mordować się w pracy, żeby zapewnić rodzinie dach nad głową, mogą cały dzień marudzić, że manna bez kakao. A nie, to dzieci. No ale kiedy my mamy z nimi o tym rozmawiać? Jest! A właściwie powinien być taki domowo-rodzinny czas. No, wychowany się znalazł. Wszedł, ani me, ani be, ani pocałuł mnie w dupę, przyszedł i wyłączył telewizor. Muszę wam powiedzieć, że miałam dziś straszny dzień. A co się stało? Po pierwsze, spóźniłam się na pociąg.
Po drugie, złamałam obcas. A mówiłaś, że 2. Kochany mąż. A po trzecie, to ja jeszcze nie wiem. Co? Tak, ale takie rodzinne kolacje nie zdarzają się codziennie. Tata jest często w delegacji, a mama ma nadgodzinę. Delegacji! Nadgodziny! O dzieci! A poza mną nie macie już nikogo? Widzicie, dzięki naszej klasie młodzież nie musi już rozmawiać ze starymi facetami o niebezpiecznie hipnotyzującym głosie. Chyba nie sugerujesz, że duchy mają złe intencje. Oj, Zapomnieliście o dziadkach. Dziadkowie nie tylko podzielą się z wami swoimi wspomnieniami, I wtedy ześmę tych synów tak pewnie, że nie wiedzieli jak się nazywają. To jest hardcore, a nie jakiś koleś, co wchodzi po kablu do internetu. ale wysłuchają także tego, co zechcecie im powiedzieć o waszych problemach. Chciałabym ci opowiedzieć. Co czytasz, mamo? Pewnie znowu jakieś romansidło. Lubię romanse. Tam romanse są nudne. Ja wolę fantastykę. Cóż, jeden lubi truskawki, a drugi... Schabowego. a ja lubię schabowego z truskawkami. Bo takie fajne, bo takie zgrabne, bo widać dobrze całą pupę. Stingy, 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 hej, 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 stingy, stingy. I jak ci się podoba? Wiesz, myślę, że nie jestem najlepszym odbiorcą tego rodzaju muzyki. Dlaczego? Ona nie jest adresowana do mnie, tylko do ciebie, więc jeśli tobie się podoba, to znaczy, że jest trafiona. Rodzice nie potrafią iść z duchem czasu. On ma zielone oczy i taką burzę włosów. Chyba się zakochałam. Tak troszeczkę. Nie ty jedna. Bo wszystko zaczęło się na imprezie i wtedy to zrobiliśmy, a ja zaszłam w ciążę. A dobry był chociaż? Tam 2 minuty i po wszystkim. La la la, la, nic nie słychać, nic nie słychać! Czyli Radek nie jest u ciebie bez szans? Oczywiście, że nie. Radek? Dobry wieczór. Nie no, taki Radek to na pewno nie ma szans. Marta, przyprowadź innego. Radek? Dobry wieczór. Używanie słów zawsze i nigdy jest bardzo niebezpieczne. Ja nigdy nie używam słów nigdy i zawsze o tym pamiętam. Czy zatem dziwicie się, że w pewnym momencie rodzice stracili cierpliwość? Z boku to trochę inaczej wygląda. Nie mów do dobrego duszka z boku. On po prostu lubi spędzać czas z dziećmi w lesie. Jeżeli chcecie być wysłuchani, zapamiętajcie 3 zasady dobrej wypowiedzi. Trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, powiedzieć to, co się chciało i skończyć, gdy się już powiedziało. Genialne, genialne. Tą zasadę można przełożyć na wszystkie inne. 3 zasady dobrego gotowania. Trzeba wiedzieć, co chce się ugotować i wpierdolić. Widocznie nie zrozumiałeś. Teraz zmieńmy Marcie gest. Marta, w twoim pokoju nie może panować taki bałagan. Mówiłem ci już o tym co najmniej 700 razy. Czyli, żeby nie musieć sprzątać w pokoju, trzeba przyflirtować z własnym ojcem. W tym miesiącu korki i getry dla Pawła, a w przyszłym imprezowa kreacja dla Marty. No ja bym radził odwrotną kolejność, żeby za miesiąc się nie okazało, że Marta ma już 5 kreacji i 3 pary dżinsów. Bardzo pana przepraszam. Słucham? Przepraszam pana, ale pański czas już się skończył. Przepraszam bardzo. Przepraszam pana, ale pana czas już się skończył. Co? Proszę odejść. Duszek, ja się ciebie nie boję. Zadbajcie o kulturę rozmowy w waszych domach. Pomóżcie w stworzeniu właściwej atmosfery. Bezmyślne gapienie się w telewizor zamieńcie w rodzinną wycieczkę czy spacer. To wszystko prawda. No dobrze, ale O nie, tak nie będzie. Dzięki programowi o sztuce rozmawiania nasza komunikacja ulegnie poprawie. Teraz będziemy potrafili rozmawiać z rodzicami. Już posprzątaj. No mamo, ja teraz nagrywam, no. Zawsze jak nagrywam, to nie, bez żadnej poznamy po sumie, to ja teraz nagrywam, no. Będziemy potrafili komunikować się z rodzicami. I'm learning to fly.